Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym wydaniu naszego Infrastudio. Jak być może pamiętacie, rok temu moim gościem był Jarosław Szczepanek z gliwickiego oddziału amerykańskiej korporacji Fluor. Rozmawialiśmy wówczas o transformacji cyfrowej branży projektowej, procesów projektowania budowli związanych z tym innowacji. Dziś gościmy pana Dariusza Kiełtykę, który we Fluor pełni funkcję Business Development Manager. Popatrzymy więc na zaawansowane technologie w nieco szerszym kontekście, bardziej biznesowym. Ale w tej pierwszej części naszej rozmowy, bo będzie ona podzielona na dwie części, przypomnijmy sobie, jak wyglądał proces transformacji wiodących polskich biur projektowych w czasie, gdy były przejmowane przez zagraniczne korporacje. Zapraszam. Cześć Marek, dziękuję bardzo za zaproszenie do programu. Dzień dobry Państwu. Mnie również bardzo miło. Darku, zanim dojdziemy do aktualnej Twojej funkcji menadżera do spraw rozwoju biznesu Advanced Technologies Life Science, chciałbym zapytać Cię o początki Twojej kariery. O ile wiem, z wykształcenia jesteś inżynierem elektrykiem. Prosto ze studiów trafiłeś do Fluora? Tak, ale o tą posadę starałem się już wcześniej, na 4. roku studiów. Wtedy kierownik pracowni jednak zaprosił mnie na kolejną rozmowę po tym, jak będę w stanie okazać dyplom ukończenia studiów. A ponieważ jestem bardzo zdeterminowany, to tak się stało. Dotrzymałem obietnicy, pojawiłem się na rozmowie i tak udało mi się uzyskać posadę asystenta projektanta właśnie pracowni elektrycznej. No, a miałeś wówczas świadomość, wiesz, tej imponującej ponad 100-letniej historii amerykańskiego biura Fluor? Nie, myślę, że nie. Jako świeżo upieczony absolwent nie zdawałem sobie sprawy z tego, jaki Fluor ma potencjał i jakie zmiany będą zachodzić, jak szybko będą zachodzić. Wtedy byłem skoncentrowany na biurze w Gliwicach, jego historii i osiągnięciach. No a co z tą starą nazwą Prosynhem? Potem pojawiała się w ogóle jakiś czas, przewijała? Czy ktoś w ogóle jeszcze pamięta? Nie wiem, bo tak mi się wydaje, że pierwsze projekty do Orlenu robiłeś chyba już po przejęciu przez Amerykanów. To już chyba nie był Prosynhem. Tak. Nasze biuro po przejęciu przez Fluor funkcjonowało pod nazwą Fluor Daniel Prosynhem. Tak było do 2003 roku i wtedy zmieniliśmy nazwę na obecną, czyli Fluor S.A. No ale muszę powiedzieć z doświadczenia w rozmowach z klientami właśnie w chemii, petrochemii, oni kojarzą nazwę Prosynhem. Myślę, że to za sprawą długoletniej historii naszego biura, bo przecież korzenie Prosynchemu sięgają 1945 roku, także długo pracowaliśmy na to, żeby nas zapamiętano. No bez wątpienia, wiesz, bez wątpienia Prosynhem, teraz Fluor, to jest lider przemysłu petrochemicznego w Polsce, a w latach 70. XX wieku to wręcz, myślę, współtworzyliście złoty wiek polskiej chemii, nie? Tak, te lata 65-75 to rzeczywiście był bardzo dynamiczny wzrost, rozwój przemysłu chemicznego. Funkcjonowało nawet taki slogan: chemia żywi, leczy, ubiera, buduje. Pamiętam. My się to świetnie wpisywaliśmy i wtedy rzeczywiście Prosynhem na szeroką skalę wykonywał projekty dla czołowych graczy na rynku. Mam tu na myśli firmy, które dzisiaj funkcjonują pod nazwą PKN Orlen, Grupa Lotos czy Anwil. No i rzeczywiście to był ten czas, że my wyznaczaliśmy te trendy w projektowaniu czy nowoczesne metody projektowania. No. Wiesz, ja z tego okresu, bo często tam bywałem na początku lat 90. jeszcze w Prosynchemie, w tych wszystkich 3 biurowcach, ja z tego okresu zapamiętałem olbrzymie powierzchnie biurowe, zastawione deskami kreślarskimi, prawda? No i pracujących przy nich inżynierów, którzy często byli w granatowych albo białych fartuchach. To prawda. Kiedy zatrudniłem się w 1997 roku w Prosynchemie, no to rzeczywiście w pracowniach były deski kreślarskie, komputerów bardzo mało, ale fartuchy już wyszły z mody. Dopiero wtedy właśnie po moim pojawieniu się zaczęły się też pojawiać pierwsze komputery i od 2000 roku no, wchodziło kadowskie oprogramowanie oraz 3D i myślę, że tutaj taki kop nastąpił i to właśnie ten potencjał Fluora się tu ujawnił, ponieważ właśnie robiliśmy te rzeczy na projektach workshopowych z innymi biurami Fluor
fluora, więc to bardzo szybko następowało. No tak. ProSynhem chyba miał nawet jeden z pierwszych komputerów w Polsce. Nie wiem, który to w ogóle był rok? To był 1961 rok, a muszę powiedzieć, że 11 lat później już było tych komputerów 28 i 4 były używane na projektach. A to był w ogóle taki dobry okres prosperity ProSynhemu, bo wtedy biuro osiągnęło najwyższy w historii poziom zatrudnienia. 1250 pracowników było w naszym biurze. To naprawdę imponujące, no ale chyba nie do obsługi tych komputerów wielkich, prawda? Tak. A ilu pracowników zatrudniacie dzisiaj? Dzisiaj mamy ponad 500 osób, z czego 430 to są zasoby projektowe oraz zarządzania projektami, czyli zarządzania budowami, kontraktacja, dostawy, zarządzanie harmonogramem itd., itd. Taki miks pozwala nam na samodzielne realizowanie pełnego cyklu projektowego, ale co jest bardzo ważne, do dobrego planowania inwestycji, bo bez planowania nie ma sukcesu i w trosce o swoją reputację my właśnie na to kładziemy akurat bardzo duży nacisk. A czy Orlen, Lotos, nie? Czyli ci główni gracze wciąż są dla was takimi strategicznymi partnerami? Wyszliście przecież już w sumie daleko poza granice Polski. Tak, ale wciąż pozostają dla nas bardzo ważnymi partnerami biznesowymi. Realizują duże projekty, co jest charakterystyczne dla petrochemii i myślę, że tam siedzimy już od dekad i chcemy tą tradycję jak najbardziej kontynuować. Mamy bardzo dobrze wykształconych również ludzi w tym kierunku. No a co ważne, to są takie nasze krajowe też projekty, w których realizujemy pełen wachlarz usług, również tą pozwoleniówkę, co też jest kształcące dla naszych pracowników. Darku, masz olbrzymią umiejętności, doświadczenie międzynarodowe. W jakich w ogóle realizowałeś w krajach projekty? Jako inżynier elektryk jeszcze miałem przyjemność pracować na oddelegowaniu do biur Fluor w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Stanach Zjednoczonych, RPA i Holandii. No, to rzeczywiście imponujące. A pandemia, wiesz, czy pandemia jakoś wpłynęła na charakter waszych projektów? A może na razie bym odłożył, wiesz, kwestię samej zdalnej pracy. Nie na charakter projektów, a na ilość. Ojej. I to na początku byliśmy sceptyczni. Wiadomo, jak pojawiła się pandemia, panowała pewna niepewność w biznesie. Natomiast wkrótce okazało się, że inwestycje idą pełną parą i nawet w tym roku mieliśmy chyba rekordową w biurze, nie lubię tego słowa, ale go użyję, utylizację. To jak w takim razie poradziliście sobie z trybem zdalnej pracy w czasie lockdownu? Tak, jeśli chodzi o tą pracę zdalną, to akurat to poszło nam gładko, dlatego że my od zawsze, jak pamiętam, używaliśmy zdalnych narzędzi, ponieważ pracowaliśmy z innymi biurami Fluor. Czyli narzędzia mieliśmy i pracowaliśmy na odległość. Natomiast co się zmieniło, to ta nasza lokalna, powiedzmy, organizacja stała się bardziej rozproszona, bo nie w biurze, tylko w domach pracowników. Ale z tym sobie poradziliśmy. Z czym nam się przyszło mierzyć, to większa liczba spotkań koordynacyjnych. Kolejna sprawa to była właśnie wydajność internetu w domach naszych pracowników, z tym też czasami było różnie. No i tak zwane mental health, czyli dobre samopoczucie pracowników również, co wynika z długiego przebywania w domu. Rzeczywiście spore wyzwanie. No, ja, Darku, bardzo dziękuję za tą część rozmowy. Muszę przyznać, że zaskoczony jestem efektami, jakie wywarła na was pandemia, lockdown, jak sobie z tym poradziliście. Myślę, że jeszcze trzeba będzie kiedyś porozmawiać, popatrzeć na to w ogóle z perspektywy czasu, prawda? Państwu dziękuję już za uwagę i zapraszam na kolejne edycje Infrastudio. Ja również dziękuję.